Good evening. Dobry wieczór. I don't know about you, but I had a long day, Nie wiem jak wy, ja miałem bardzo długi dzień, but it was a good day. ale to był dobry dzień. We're going to talk for just a little while tonight Chciałbym, byśmy dzisiaj wieczorem porozmawiali trochę about how to discern what it is that God is calling you to in your life. aby nauczyć się rozeznawać, rozpoznawać, co jest Bożym wezwaniem dla mojego życia. Because God has the same call for all of us. Dlatego, że Bóg ma to samo wezwanie dla wszystkich nas. But different ways to implement I that są plan. różne sposoby, by to wprowadzić w życie, zaimplementować. So we're going to talk about that call of picking up our cross A więc chcemy porozmawiać o tym, w jaki sposób brać krzyż and following. i iść, podążać za Chrystusem. So let's begin. And let's look back over the last year, maybe the last 2 years. Więc spróbujmy popatrzeć na ostatnie 2 lata naszego życia. It's been a pretty difficult time. To był bardzo trudny czas. So how many of you, when you look back over the last year, Jak wielu z was, kiedy popatrzycie wstecz na 1 rok, think that this last year was the best year of your life? uważacie, że ten ostatni rok był najlepszym rokiem w waszym życiu? So I think mine was. A ja myślę, że mój był. Wasn't the easiest year of my life, To nie był najprostszy rok w moim życiu, but it was the best year. ale był najlepszy. And that makes A to sprawiło, the year before now my second best year. że po tym poprzednim jeszcze roku, który był drugim z najlepszych, And the year before my third best year. i rok poprzedni tym moim najlepszym rokiem życia. Because every year when we follow in the light Więc zawsze, kiedy idziemy za światłem, is our best year. to jest to nasz najlepszy rok. Now I didn't ask how many had the easiest year of your life, Ja nie pytałem o to, ilu z was miało najłatwiejszy rok w życiu, because if we pick up our cross and follow, ponieważ jeżeli chcemy podążać za Chrystusem, niosąc swój krzyż, there was no promise it was going to be easy. to nie ma takich obietnic, które mówią, że to będzie proste. There was just a promise that it was going to be better. Jest obietnica, że będzie lepiej. So A when więc, we pick up our cross and follow, where are we going? kiedy bierzemy krzyż i idziemy za Chrystusem, gdzie idziemy? Question. Where are we going? A gdzie idziemy, jak myślicie? Tam, gdzie nas posyła. But where are we hoping to end up? Ale gdzie chcemy dojść? To heaven. Heaven. Do nieba, tak. So, Where he sent us. and we're supposed to follow whatever road he puts us on. I chcemy podążać, nieważne jaką drogę On nam postawi, ale tą drogą. As long as it's a road that leads to heaven. I tak długo, jak ona prowadzi właśnie do nieba. Because we all have that same first call, heaven, Ponieważ wszyscy mamy to samo wspólne wezwanie do nieba, zaproszenie, but we all have a different plan for ourselves of how we're going to get there. ale każdy z nas ma swój inny plan, jak to osiągnąć. And it comes from saying yes. I to wynika z tego samego tak, powiedzianego Bogu. So the question was the last year a year of light or was it a year of darkness? I pytanie brzmiało, czy ten ostatni rok był rokiem w świetle, czy rokiem w ciemności. There's a lot of darkness. Jest bardzo dużo ciemności, w której się poruszamy. So one of the things that we're called to do Więc jedna rzecz, do której jesteśmy zaproszeni, is to help put a little light into that darkness. to przyniesienie trochę światła do tej ciemności. And it's to point that
light, that light is Jesus Christ. I tym światłem, które przynosimy, jest Jezus Chrystus. So here's the question that we're going to try to answer tonight. I to jest pytanie, które chciałbym dzisiaj wam zadać. And I'm not going to answer it for you. I nie chcę odpowiadać dla was, ze względu na was, You need to answer it yourself. ponieważ potrzebujecie sami znaleźć odpowiedź na to pytanie. Because God didn't call me to tell you what you're supposed to do. Ponieważ Bóg nie powołał mnie, żebym powiedział ci, co masz zrobić, He just calls you to listen to whatever it is that He's calling you to. ale powołał mnie do tego, by słuchać tego, So jakie jest to twoje powołanie. I'm going to share some simple ideas Chcę podzielić się takimi prostymi pomysłami, that will help you just a little bit to hear that call. które trochę mogą wam pomóc zrozumieć to powołanie. So this is God's urgent desire for us. Więc takie Boże wielkie pragnienie względem nas, It's for us to be transformed to byśmy byli przekształceni to help with His long-term plan. do tego, by wypełnić Jego długoterminowy plan. So what's God's long-term plan? Więc jaki plan Bóg ma dla nas? It's to be joined for all of eternity with all of us. To by połączyć się z nami wszystkimi w wieczności. See, our plan should be for us to be with Him for eternity, Więc naszym planem jest to, byśmy byli z Nim na wieczność, but His plan is for all of us to go back in that garden that we were cast out of. a Jego plan jest taki, byśmy znowu spotkali się w ogrodzie, z którego byliśmy wyrzuceni. So we're supposed to invite others into that garden. Więc Bóg oczekuje, że zaprosimy innych do tego ogrodu. Because it's in Christ that we find out who we are and what we're living for. W Chrystusie możemy odkryć, kim jesteśmy i dla kogo żyjemy. We don't find that in our work Możemy znaleźć, jaka jest nasza praca, or in our hobbies a jakie jest nasze hobby, or with our money albo poradzić sobie z pieniędzmi, or any of our possessions. albo z tym, co posiadamy. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, Więc jeszcze zanim usłyszeliśmy o Chrystusie, już Bóg miał względem nas nadzieję. God then already had His eye on us. Już wtedy Jego oczy były na nas zwrócone So that means many years ago when I was not a believer, i to było wiele lat, przez które nie wierzyłem. that God already knew A Bóg już wiedział and He was watching i patrzył and waiting i oczekiwał, for me to come back home że kiedyś wrócę do domu and carry out the mission that He had for me. i podejmę tę misję, którą ma dla mnie. But it takes time to discover that. Ale potrzebuję czasu, by to odkryć. God has His eye on everyone Bóg skupia swój wzrok na każdym z nas, because He has this great plan for each of us, ponieważ to jest Jego wspaniały plan dla nas and it's part of His overall purpose, i to jest część Jego celów. and it'll help us accomplish our overall purpose. I to pomaga nam w osiągnięciu naszych własnych celów. So our response to God's great longing for us Więc nasza odpowiedź na Boże wielkie tęsknoty względem nas and this great plan that He has for our living i wspaniałych planów, które ma wobec naszego życia, becomes the gift that we give back to Him, staje się darem, który możemy Mu zwrócić. because it pleases God Ponieważ to cieszy Boga, when we do that kind of turnaround. jeżeli taki zwrot się w nas dokona. When we turn away from our old ways, Jeżeli odwrócimy się od naszych własnych dróg, our old selfish desires, od własnych samolubnych pragnień our dependence on ourselves, i takiej zależności od siebie samego and just turn around and walk towards Him. i odwrócimy się po to, by za Nim podążać. So we're going to talk about how to discern God's will for our lives. I teraz będziemy chcieli popatrzeć, w jaki sposób rozeznawać Boże drogi. And
Most people don't really understand what discernment is. Większość ludzi nie ma pojęcia o tym, jak zrozumieć rozeznanie. So I'm going to give you a definition of discernment as a Christian. Więc chcę dać wam taką definicję, co znaczy rozeznanie dla chrześcijanina. It's a decision-making process To jest proces podejmowania decyzji, in which each of you gdzie każdy z nas can make a discovery może odkrywać that will lead to some future action. to, co poprowadzi go do przyszłych akcji. So if you've ever done any Ignatian study, Czy kiedyś robiliście ćwiczenia duchowe świętego Ignacego? Ignatian discernment comes from Ignatius of Loyola Ponieważ ta definicja rozeznania pochodzi od świętego Ignacego z Loyoli when he created his own unique way of Catholic discernment. i on wtedy stworzył swój własny, unikalny sposób na katolickie rozeznawanie. So we'll go back. The two principal ways of discerning, Więc takie dwa zasadnicze sposoby rozeznania there's thinking to myślenie and feeling. i odczuwanie. Some of us Niektórzy think too much myślą za dużo and you feel very little. i czujecie się bardzo słabo, bardzo mało. Others feel too much Niektórzy czują za dużo, and they think very little. a ich myślenie jest bardzo małostkowe. You may have some kids that are like that. Możecie popatrzeć na dzieci, jak to działa. Or your wife may say, you're a little like that. A czasami żony nam mówią, ty jesteś taki jak to dziecko. But we were given both a brain to think Ale dostaliśmy obydwa, i umysł do myślenia, and a heart to feel, i nasze serce do czucia, and they need to work in perfect harmony. po to, by kroczyć w takiej doskonałej jedności, doskonałej harmonii. So the simple method that I'm going to share about discerning God's will for your life W takim prostym sposobem, o którym chcę mówić, jak rozeznawać Bożą wolę, I wrote about in this book. napisałem w tej książce. This is Polish version. To jest polska wersja książki. The book was called Retreat to Success, Discovering God's Purpose for Your Life. Ta książka to Retreat to Success, jak odkrywać Boże powołanie dla naszego życia. And Po in polsku that, nazywa się Powrót do sukcesu. book, W tej książce I share that it's your purpose in life mówię o tym, że twoim celem w życiu is actually God's will for your life. jest wypełnienie Bożej woli dla twojego życia. Many people spend most of their lives trying to find out how their life can have some kind of meaning. Wiele osób próbuje odkryć, dlaczego zajmują się pewnymi rodzajami spotkań, And because of that, they chase after too many of the wrong things. i bardzo często podążają za złymi rzeczami. They find out as they're climbing ladders of success Zaczynają wspinać się po drabinie sukcesu, that when they finally get to the top, i kiedy już dochodzą do szczytu, there's just another ladder there to go higher. odkrywają, że tam jest kolejna drabina i kolejny poziom. And you keep climbing to nowhere I okazuje się, że wspinają się nigdzie. because what you discover is that enough is never enough. I to, co odkrywają, to to, że to dosyć nigdy nie jest dosyć. Because the world is filled with those empty promises. Ponieważ świat jest wypełniony mnóstwem pustych obietnic. So we try different things Więc próbujemy różnych rzeczy and find out that that's not the right thing either. i wtedy wiemy już, że to nie jest to dobre. Did you ever wonder why in most men's groups, Czy kiedyś myśleliście o tym, dlaczego większość męskich grup most of the men are old? zawiera mężczyzn, którzy są już w kwiecie wieku? It's because they've finally figured out that they've been chasing the wrong things Ponieważ wtedy mężczyźni już widzą, że wzięli udział w złych zawodach and they come there to find the answers to what's right. i przychodzą po to, by znaleźć odpowiedź na to, co zrobili źle. See, most people just think that only old men come to the men's group W większości przypadków jest tak, że to właśnie starsi mężczyźni przychodzą na grupy, because they don't have anything better to do. bo już nie mają nic lepszego do robić. Because all the young guys are out having too much fun Ponieważ młodzi mają jeszcze dużo zabawy, dużo radości or spending
that time with their family. albo mają rodziny, z którymi chcą spędzić ten czas. But really, the young men are just still too busy chasing the wrong things. Ale przeważnie jest tak, że młodzi są zbytnio zajęci w złym kierunku. So usually when we see young men, Więc zazwyczaj, kiedy patrzymy na młodych, it's because they figured it out sooner than we did. They figured out what the right things were sooner than we did. to wtedy widzimy, że oni odkrywają, co jest dobre trochę szybciej niż my. So when should a man be figuring that out? Więc kiedy mężczyźni to odkrywają? Should they figure it out after their kids are grown and gone from home? Więc kiedy dzieci dorastają i odchodzą z domu? Or should they figure it out before they ever have those kids? Czy może powinni to odkryć, zanim się dzieci narodzą? Should they figure it out after they're married and divorced? Czy powinni to odkryć wtedy, kiedy małżeństwo już się rozwiodło? Or should they figure it out before they get married? Czy może zanim zawrą małżeństwo? And that's the danger when we don't spread that message to younger men. Więc to jest niebezpieczeństwo, jeżeli nie będziemy rozszerzać tej wiadomości dla innych mężczyzn. So here are the steps to help you and others discover what God calls them to. Więc chciałem pokazać, jakie są kroki w odkrywaniu Bożego powołania dla nas. There's just 4 simple steps. Jest takie 4 zasadnicze kroki. First, we need to understand our talents and abilities. We could call those gifts. Po pierwsze, potrzebujemy zrozumieć swoje własne talenty i możliwości i to nazywamy darami, które Bóg nam dał. So what gifts has God given to you? Więc jakie dary dostałeś od Boga? He gives each of us different gifts. I każdy z nas dostał inny zestaw darów. But what do we usually do with the gifts that we have? Ale co zazwyczaj robimy z darami, które dostajemy? Many times we wish we had other gifts. Bardzo często chcielibyśmy mieć następne dary. We're kind of envious of others because they can do things that we can't. Bo patrzymy na innych i widzimy, że oni umią rzeczy, których my nie umiemy. I always wish that I could sing. Zawsze miałem nadzieję, że będę umiał śpiewać. And because it's late, I won't show you that I can't. Ponieważ już jest późno, nie będę chciał wam pokazywać, jak mi to wychodzi. Because you might not be able to sleep tonight. Bo moglibyście już dzisiaj nie zasnąć. But God didn't give me that gift. Ale Bóg nie dał mi tego daru. But every now and then God sends a messenger to give you hope. Ale za każdym razem Bóg wysyła nam wiadomość, która daje nadzieję. Many years ago, I was doing a talk to a large group, Parę lat temu mówiłem do bardzo dużej grupy and I shared that story about wishing that I could sing. i podzieliłem się tym, że bardzo chciałbym móc śpiewać. And this person came up to me after my talk I jedna osoba przyszła do mnie zaraz po moim przemówieniu, and said, I don't know who ever told you you can't sing. a mówi, ja nawet nie wiem, kto ci kiedykolwiek powiedział, że ty nie możesz śpiewać. Because when you spoke tonight, Ponieważ kiedy dzisiaj przemawiałeś, you sang to me. śpiewałeś do mnie. So God just called me to sing in a different way. Więc Bóg powołał mnie do śpiewania w trochę inny sposób. Now, I still wished I could sing, Ciągle chciałbym śpiewać, but maybe He calls us to sing in different ways. ale może Pan Bóg powołuje nas do śpiewania w trochę inny sposób. So take a look at the gifts that you have Więc popatrz na te dary, które masz and know that those gifts are for God's glory. i zrozum, że te rzeczy są do wypełnienia woli Bożej. They're going to just be part of that plan. Po to, by być częścią Jego planu. Second simple step Drugi prosty krok is to look back at your life stories. to popatrz wstecz na historię Twojego życia. Because if we want to understand our purpose, Ponieważ jeśli chcesz zrozumieć swój cel, swoje przeznaczenie, we need to look back and see what we've been preparing for. to musisz popatrzeć, do czego Cię Bóg przygotowywał. Because whatever it is you've already experienced in your life, Ponieważ nieważne, czego doświadczyłeś do tej pory w życiu,
has been your training for what God's calling you to. To był twój trening w tym, do czego Bóg cię powołał. Now, that doesn't mean that God made any of those things happen, To nie znaczy, że Bóg te rzeczy w nas zrobił, but He does use those things to help you to prepare for the future. ale chce użyć tych rzeczy, aby przygotować cię na przyszłość. So just look back at your life stories Więc popatrz na historię twojego życia and ask, what can I learn from that? i zapytaj się, czego mogę się nauczyć z tych historii. And how can I use those things to help others? I jak te rzeczy, których się nauczyłem, przydadzą się innym. Give another example for that. Powiem jeszcze jeden przykład na ten temat. When I was growing up, Kiedy dorastałem, I grew up in a really difficult home. wyrastałem w bardzo trudnym domu. I had an alcoholic father. Miałem ojca alkoholika. Some alcoholics are just that jolly, fun, cheerful alcoholic. Taki, I don't know how to explain this. They're just kind of the laughing drunk, the life of the party. To taki człowiek, który żył od imprezy do imprezy. My dad was the other side of that. A mój ojciec był z drugiej strony. That he turned into this mean, nasty, abusive person. Był taką bardzo twardą, brutalną, zniewalającą osobą. So I grew up with that perception of what a father is. I dorastałem w takim zrozumieniu, kim ojciec jest. And growing up with that perception of what a father is, I takie było moje rozumienie w ogóle ojcostwa. that's also the image I had of God the Father. I to jest też obraz Boga, jaki nosiłem w sobie. That He was never going to be there for me. I nigdy nie zdawało mi się, że Bóg może się nam interesować. In fact, I even thought that it would be the God of the Old Testament. Nawet nigdy nie myślałem, że jaki jest Bóg Starego Testamentu. And every now and then I'd even look in the Bible just to show how mean and abusive He was. Więc, sorry? That I could take the stories in the Bible and show all the things that God did to people. Więc też brałem historię ze Starego Testamentu, by udowadniać, jakim zły jest ojciec. So I didn't want to have anything to do with that. Więc nie wiedziałem, co z tym mogę zrobić. Now when I look back on that I kiedy popatrzyłem wstecz and what I've learned since, i kiedy odkryłem grzech, well, first with my own kids, po pierwsze wobec własnych dzieci, I knew what not to do. wiedziałem, czego nie robić. It wasn't going to be some drunk, To może być picie. and that I was going to be present for my kids. I że powinienem być obecny w życiu dzieci. But what I didn't learn A from to, czego się nie nauczyłem, was how to be the kind of man that my kids deserved. jak być takim przyjaznym ojcem, którego dzieci potrzebują. So I was a good father, not a godly father. Sorry? I was a good father, not a godly father. Więc chciałem być dobrym ojcem, ale nie Bożym ojcem. And I delegated the responsibility for that to their mother. I zdelegowałem odpowiedzialność za to ich matce. And luckily I married a good woman. A ja mam bardzo dobrą żonę. But I have 3 sons. A naszych 3 synów, How can their mother teach her sons how to be a good man? w jaki sposób matka mogła ich nauczyć, jak być dobrym mężczyzną? Because she knows a lot, but she doesn't know anything about being a man. Ona wiele wiedziała, ale nie za wiele o tym, jak być mężczyzną. Because that's our responsibility. To jest nasza część odpowiedzialności. So when God called me back home Więc kiedy Bóg powołał mnie z powrotem do domu, 34 years ago on 34 Holy Saturday, lata temu, changed my life zmieniło się moje życie. and changed my family's life. I zmieniła się moja rodzina. But the first time I started to discover what my past was teaching me,
Ale po raz pierwszy zacząłem się zastanawiać, czego uczę się z mojej historii. came when our pastor asked Rose and I to work with the youth in our church. Więc zostaliśmy postawieni w pozycji uczenia młodzieży w kościele. So we spent 14 years as the youth ministers at our church. Więc w naszym kościele przez 14 lat formowaliśmy młodych. And what I learned about kids without fathers, Więc to, czego nauczyłem się o dzieciach bez ojców, that experience helped me to stand in the gap and help other kids that had the same issues. nauczyło mnie, jak stawać w tej dziurze, po to, by wypełnić te braki w życiu tych dzieci. In fact, during that time, I knew exactly what it was that God was calling me to. I wtedy było dla mnie bardzo oczywistym, czego Bóg ode mnie oczekuje, czego powinienem zrobić. But that wasn't even my purpose. Ale to nie był mój cel. That was just my training. To był po prostu mój trening, przygotowanie. Because after 14 years, he came and said, "You're done with youth ministry." Ponieważ po 14 latach zostałem postawiony wobec sytuacji, już skończyłeś z posługą dla młodych. And he called me to ministry to men. I Bóg powołał mnie do posługi dla mężczyzn. And I said, "I don't even like men." A ja powiedziałem, ja nawet nie lubię mężczyzn. And if you grew up with the father that I had, A jeżeli wyrastaliście z ojcem takim, jakiego ja miałem, and you worked with as many teens as I did, i pracowaliście z taką grupą nastolatków jak ja, who had fathers that weren't present in their lives, których ojciec nie był w domu obecny, you wouldn't like men either. też byście ich nie lubili. So when I said that to God, that I don't even like men, Powiedziałem Bogu, że ja nawet nie lubię mężczyzn. and I went on saying, "Do you know how many kids are crying about their fathers?" I zacząłem myśleć o tym, jak wiele osób płacze ze względu na nieobecnych ojców. Very clearly in prayer, I było dla mnie jasnym na modlitwie, he said, "That's why I chose you, to dlatego właśnie Ciebie wybrałem. because I needed somebody with as big a mouth as you have, Bo potrzebuję kogoś z takim doświadczeniem, jakie Ty masz. to go out and tell every man that you meet to wake up." Żebyś poszedł i powiedzieć mężczyznom, obudźcie się. Now, that was 15 years ago. To było 15 lat temu. I hope he doesn't have another plan. Yeah, I hope there's not the next plan. Ja mam taką nadzieję, że Bóg nie ma w zanadrzu jeszcze jednego planu. I hope that's just heaven. A myślę, że mam nadzieję, że to będzie po prostu niebo. Because I finally started to figure it out. Ponieważ w końcu zacząłem to rozumieć And sometimes I'm even a little bit afraid now that I'm figuring it out, i zaczynam się trochę obawiać teraz, kiedy to rozumiem, that means he has me ready for something else. że może Bóg przygotowuje mnie na coś jeszcze innego. I just hope it's easier than this. I to nie będzie łatwiejsze od tego, co mam teraz. So that's the combination of looking at your gifts and looking back at your life stories to see what your preparation To was. jest kombinacja takiego popatrzenia z jednej strony na swoje obdarowania, a po drugie na swoje historie, po to, by zrozumieć, do czego Bóg mnie powołuje. And the third step is to find quiet time for reflection and deep prayer. I trzecia rzecz to znajdź cichy czas na refleksję i modlitwę i myśl o tych dwóch krokach. Spend that time thinking and reflecting on both of those first two steps. Więc rozważ tam obydwa te pierwsze kroki And then just listen. i zacznij słuchać. And I'm not talking about one time of prayer. I ja nie mówię teraz o jakimś takiej jednorazowej modlitwie, It's a longer process bo than to jest that. dużo dłuższy proces. So take advantage of any quiet moment that you have. Więc weź, skorzystaj z każdego czasu cichego, który masz. Find some time for retreat. Znajdź jakiś czas na rekolekcję. Yeah, that's why I called this book Retreat to Success. To jest właśnie powód, dla którego ta książka w oryginale nazywa się Rekolekcje do sukcesu. Because in those opportunities while we're on retreat, Ponieważ taką okazją są właśnie rekolekcje,
That's not when God speaks to us like we think, To nie jest tak, że Bóg mówi do nas tak, jak my o tym myślimy, because he speaks to us every day. ponieważ On mówi do nas codziennie. It's the time we listen, To jest czas, kiedy myślimy, kiedy słuchamy, because when he's speaking every day to us, ponieważ kiedy On mówi do nas codziennie, there's just too much noise in the world. mamy za dużo hałasu w świecie. And all the noise of the world is drowning out what he's calling us to. I ten hałas świata zagłusza w nas Boże Słowo. And then the fourth step I czwarty krok is to seek wise counsel. to poszukanie mądrego doradcy. So find yourself a good coach or a mentor, Więc znajdź dobrego coacha, dobrego mentora, but choose one with a strong spiritual foundation. ale znajdź kogoś, kto ma bardzo dobry duchowy fundament. Yeah, choose a man of God, not a man of the world. I wybierz męża Bożego, a nie męża światowego. Or maybe use a spiritual director, A może użyj duchowego doradcy, but someone who's a good listener and can help you to discern what that is that you're hearing. ale potrzebujesz kogoś doświadczonego, kto pomoże ci rozeznać to, co Bóg do ciebie mówi. So those are the four simple steps. Więc to są te 4 podstawowe sposoby, kroki. Don't trust your feelings, Nie ufaj swoim odczuciom, because in our spiritual life, feelings are really not a very good guide. ponieważ w naszym życiu duchowym odczucia nie są dobrym doradcą. Sometimes we say we just trust our gut, Czasami mówimy, że ufamy Bogu, but my gut mostly just caused me to have a stomach ache. My gut feelings. They just caused a burning in my stomach from mistakes I made. Bóg niestety bardzo często dopuszcza do tego, że boli mnie żołądek od błędów, które popełnił. Because those gut feelings make us react too quickly, Ponieważ takie Boże odczucia czasami sprawiają, że reagujemy za szybko, and sometimes we just need to sit with some things for a while. a czasami potrzebujemy z pewnymi rzeczami trochę pochodzić. Mother Teresa taught us a really important lesson. Matka Teresa z Kalkuty zostawiła nam bardzo ważną lekcję. The dark night of the soul is when God seemingly disappears from your life. Ciemna noc duszy to jest czas, kiedy Bóg delikatnie znika z naszego życia. Have any of you ever had a time in your life when you just couldn't feel God anywhere? Czy mieliście w swoim życiu taki czas, kiedy Bóg był jakby nieobecny? Maybe when you were praying and you just thought he wasn't listening? Może wydawało się wam, że kiedy się modlicie, On was nie słucha? In letters to her spiritual director, W swoim liście do kierownika duchowego Mother Teresa said that she experienced that for 50 years. napisała, że ona doświadczała tego tylko przez 50 lat. But she gave us a great model of what we do when we feel like God's not listening. Ale ona dała nam dobry przykład tego, co robić, kiedy wydaje się nam, że Bóg nas nie słucha. She just endured those feelings of abandonment. Więc ona jakoś odrzucała te myśli, nie koncentrowała się na nich And still continued to pray. i dalej się modliła. Too often we want to quit too soon. A bardzo często łatwo się poddajemy, rezygnujemy. We say, God, give me this and give me that. Mówimy, Bóg dał mi to i to, And then tomorrow we ask again. a drugiego dnia modlimy się dalej And then we say, is anybody out there? Are you listening? i wtedy pytamy, Boże, czy jeszcze ktoś mnie słucha? And then we say, and by the way, we mean now? Boże, no teraz jest czas, no daj mi to. And we just think he's not listening at all. I mówimy, Bóg nas nie słucha. And did your kids ever ask you for something that you didn't want to give them? Czy kiedyś dzieci prosiły was o coś, czego nie chcieliście im dać? Did you ever say, I'll think about it? A czy mówiliście kiedyś, no pomyślę o tym, Maybe that's what God's doing. a może to jest to, co Bóg chce nam powiedzieć. He just thinks longer than you do.
a myśli nad tym dłużej niż ty. And maybe he is answering because maybe he's saying no. A może to jest odpowiedź, on po prostu mówi nie. So when you feel those times Więc jeżeli czujesz, że jest taki czas when we feel like God's just not with us, i czujemy się, jakby Bóg nie był z nami, don't pray less, pray more. to nie jest czas, by skracać modlitwę, ale by ją przedłużać. So when any of those storms enter our life, Więc jeżeli jakikolwiek sztorm zjawi się w naszym życiu, and we're just coming out of a 2-year storm, right? więc With COVID. mieliśmy 2 lata covidowe ostatnio, And then we come out of a 2-year storm teraz przyszedł 3. rok sztormów, into war. bo pojawiła się wojna, That can feel pretty hopeless sometimes. więc to sprawia, że czujemy się beznadziejnie. So we're called to walk by faith and not by sight, not by what we see. Więc w tej sytuacji mamy chodzić w wierze, a nie w tym, co widzimy. So we just need to press on Więc potrzebujemy włączyć guzik and let go and surrender. i po prostu poddać się temu, gdzie nas Bóg prowadzi. That feeling of abandonment that we have sometimes that makes us just want to give up, Więc czasami mamy takie myśli, które pchają nas, by zrezygnować. sometimes comes from feelings of abandonment from someone else. Czasami pochodzi to z takiego odczucia, że ktoś nas opuścił. So if someone grew up and they were abandoned as a child, or their parents were divorced, or things were not so good during their childhood, Albo mieliśmy doświadczenie, że ktoś nas odrzucił, albo gdzieś rodzice się rozwiedli, albo coś sprawiało, że nie czuliśmy się akceptowani. or if you have some old father wounds, Albo jeżeli mamy jakieś zranienia z okresu, z relacji z ojcem. if you have any feeling of being abandoned by God, Więc jeżeli mamy jakiekolwiek odczucia tego, że Bóg nas opuszcza, it's our tendency of self-protection to włącza się tendencja samoochrony to just depend on ourselves. i zależenia od siebie samego. So every feeling, though, of being abandoned by God Więc każda sytuacja, w której czujemy się odrzuceni przez Boga, is really just a call to make an act of abandonment to God. Okay. Za każdym razem, kiedy czujemy, że jesteśmy odrzuceni od Boga, to jest to czas, kiedy powinniśmy złożyć taki akt przeciwny, czyli przynależności do Boga. Jesus gave us these messages. Bóg zostawia nam takie wiadomości. He said, my God, why have you abandoned me? Jezus mówi, mój Boże, czemu mnie opuściłeś? And then he directly moved into this. I wtedy przechodzi do tego. He said, into your hands I commit my spirit. W Twoje ręce oddaję mojego ducha. That was the lesson for us. Czyż to nie jest lekcja dla nas? That during those times when we just feel lost, Więc w sytuacji, kiedy czujemy się opuszczeni, porzuceni, we're just called to let go and let God take over. więc to jest sytuacja, w której powinniśmy powierzyć się Bogu i pozwolić, by On nas poprowadził. We're just called to surrender. I to jest takie poddanie Bogu. So if that's all we have to do, why don't we do it? Więc to jest właśnie to, co powinniśmy zrobić w tej sytuacji. Because we're men, Ponieważ jesteśmy mężczyznami, and surrender is not a very manly word. a poddanie nie jest zbyt męskie. It's kind of part of being a man, Ale to jest fragment bycia mężczyzną, is to say never quit, never give up. który brzmi: nigdy się nie poddawaj, nigdy nie porzucaj tego.
I can do it. Ja dam radę. In fact, we have this old saying, if it's to be, it's up to me. Ale mamy ciągle takie stare myślenie, że wszystko od nas zależy. And that just leads us down the wrong road. I to sprowadza nas na złą drogę. So this is Jesus' first challenge to us. I to jest pierwsze wyzwanie, które nam Jezus rzucił. It's to let go, to trust Him and to surrender. Po pierwsze to zaufać Bogu, by nas poprowadził i to poddać się Jemu. But we also feel the same way when we're being called to stretch beyond our limits. Ale też myślimy w ten sam sposób, kiedy jesteśmy powołani, by rozciągać się dalej niż nasze limity, niż nasze ograniczenia. For a few of you that were here for our earlier leaders meeting, isn't that what we were talking about? Kiedy byliśmy tutaj wcześniej na naszym spotkaniu liderów, czy to nie o tym, żeśmy mówili? That we're being called to stretch beyond the limits of the limits that we've put on. A więc potrzebujemy rozszerzyć się tak, by przeskoczyć przez ograniczenia, które sobie nałożyliśmy. But all great athletes have to stretch beyond what they think they can do. A więc wszyscy atleci próbują przekroczyć rzeczy, które wydają się im ograniczeniem, In order to be great. po to, by być wspaniałym. So we spend and waste way too much time trying to control and manipulate things that we can't change or control. Więc za dużo czasu marnujemy na to, by próbować kontrolować i manipulować rzeczami, nad którymi nie mamy kontroli. So control what you can control Więc kontroluj to, nad czym masz kontrolę, and hand the rest to God. a resztę złóż w ręce Boga. So passion it fuels that fire in our lives. Więc pasja jest takim paliwem, które wypala się w naszym życiu. And sometimes it comes together in our hopes and our dreams. I czasami to spotyka się z naszymi nadziejami, z naszymi marzeniami. A quick story and I'll be finished soon. Zaraz będę kończył, ale jedna krótka historia. I had a great friend of mine. Taki jeden mój dobry przyjaciel. His name was Jerry. Ma na imię Jerry. And when I met him, he was Deacon Jerry. Kiedy go spotkałem, był diakonem Jerrym. But when I met him, he was already in a wheelchair. Ale kiedy go spotkałem, już był na wózku inwalidzkim. And from his wheelchair, he went through 7 years of preparation to become a deacon. Więc zanim wylądował na wózku, przez 7 lat przygotowywał się do diakonatu. And at his ordination, I kiedy był jego święcenie diakonatu, when a deacon or a priest is ordained, they lay flat on the floor. Kiedy te święcenia następują, to wtedy diakon albo kandydat na księdza leży krzyżem na podłodze. And that's a beautiful thing to see. I to jest piękny obraz do oglądania. It's also a great message for us of I to what jest we też should do. świetne przesłanie dla nas. But when he laid Ale flat kiedy on the leżał floor at his na ordination, podłodze w czasie święceń, it took 2 men to pick him up and put him back in his chair. więc przyszło 2 mężczyzn, by go podnieść i posadzić z powrotem na wózku inwalidzkim. But I got to know him really well. Ale ja dobrze go znałem And I heard a lot about his story. i słyszałem dużo o jego historii. He was a pretty famous chef. On był całkiem niezłym kucharzem. In fact, people would come to the restaurants where he was the chef from long distances just to eat what he prepared. Więc bardzo dużo miał klientów, którzy nawet z daleka się schodzili po to, by jeść u Jerego. And because of that, a typical week for him, he worked about 80 hours a week. Więc on tak dobrze mu szło, że pracował tak z 80 godzin tygodniowo. Then he was never home with his wife, Nie miał czasu, by wrócić do domu do żony. was really never home with his kids. Nie miał czasu, by spotykać się z dziećmi. And even though he thought his life was good, I nawet myślał, że jego życie jest dobre, he didn't know what was missing. ale nie wiedział, co traci. And one day after an 80-hour week, Pewnego dnia po 80-godzinnym tygodniu, he was driving home in the middle of the night, w środku nocy wracał do domu samochodem, fell asleep at the wheel. ale zasnął za kierownicą.
crashed his car into a tree, i rozbił samochód na drzewie. and several weeks later they still weren't sure he was going to live. I kilka tygodni później ciągle nie wiedział, czy przeżyje, But when he finally came around, ale w końcu się to wyjaśniło, they told him that he could never walk again. że nie będzie mógł nigdy chodzić. When he shared that story with me, Kiedy opowiedział mi tę historię, he ended the story with something that I'll never forget. a zakończył historię stwierdzeniem, którego nigdy nie zapomnę. He said, I thank God for that every day, Mówi, dziękuję Bogu za to codziennie, because that's the best thing that ever happened to me. ponieważ to jest najlepsza rzecz, która mi się w życiu przytrafiła, He said, it just changed my life która zupełnie zmieniła moje życie, because I was so dependent on myself, ponieważ tak wcześniej mocno zależałem od siebie samego, and now I can't even get up and down by myself. a teraz nie potrafię się sam podnieść czy opuścić. And my life has totally changed. I clicked too many times. We don't need it for that. I moje życie się zupełnie zmieniło. So it was hard for me to understand how someone could think the best thing that ever happened in their life was to be in a wheelchair. Więc właściwie nie wydaje się nam, żeby można było tak stwierdzić, że najlepszą rzeczą w życiu jest wylądowanie na wózku inwalidzkim. But as I got to know him better, I could understand why. Ale ponieważ Bóg wie lepiej, to możemy zrozumieć, dlaczego tak jest. Because Jerry instead turned his life towards God, Ponieważ Jerry zamiast przeżywać swoje życie z Bogiem, changed his relationship with his wife, zmienił relacje z żoną, healed the relationships with his kids who were now grown. a więc uzdrowił też relacje ze swoimi dziećmi, które były złe. He became a deacon and served the church Stał się diakonem, który służy Kościołowi and found his real calling in life. i odkrył swoje właściwe powołanie w życiu. So, because the work that we did together was prison ministry. Praca, którą razem z nim robiliśmy, to posługa w więzieniu. And he said, I never would have known that God called me to go and serve them I mówi, nigdy bym się nie domyślił, że Bóg powołuje mnie do takiej służby, without this. bez tego doświadczenia. So Jesus in the Garden of Gethsemane, W ogrodzie Getsemani Jezus powiedział, he prayed so hard that his sweat was drops of blood. tak mocno się modlił, że zaczął pocić się krwawo. He was resisting the cross just like we do in our life when we see what is out there. I on opierał się krzyżowi, tak jak my zwykliśmy to robić w naszym życiu. But then he had an emotional shift, Ale wtedy nastąpiło takie emocjonalne przesunięcie. and he said, not my will, but your will be done. I powiedział, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. And that's the shift that we all need to make. I to jest takie przesunięcie, które potrzebujemy zrobić w swoim życiu, przeżyć. Because surrender and trust became Jesus' road to the resurrection. Ponieważ poddanie i zaufanie stało się drogą Jezusa, która poprowadziła Go do zmartwychwstania. It's also our road. Ale to jest też droga dla nas. So Jesus just makes one requirement of us. Więc Jezus daje nam jedno wymaganie. He just says, pick up your cross, whatever it is, Powiedział, weź swój krzyż, nieważne jaki, and come and follow me. a potem chodź za mną. Because faith is really just about the way we live our lives as we carry whatever that cross is. Ponieważ życie to jest właśnie nasza droga, którą idziemy, niosąc krzyż, nieważne jaki on jest. Because we're too often tempted to act in ways that we know in our heart are wrong. Ponieważ bardzo często jesteśmy kuszeni do tego, by działać poprzez drogi, które czujemy w sercu, że są błędne. So we need to surrender to God because our time on earth is very limited. Więc potrzebujemy poddać się Bogu, dlatego że nasz czas na ziemi jest bardzo ograniczony. As I get older, I kiedy się starzeję,
more and more aware how limited it is. Coraz bardziej czuję, jak ograniczony jest ten czas. So we need to let the past be the past Więc pozwólmy, aby przeszłość została w przeszłości, and let the future be the future a pozwólmy, by przyszłość wydarzyła się w przyszłości. and just live in the present. A żyjmy tu i teraz. We spend too much time trying to figure out the future Bardzo często dużo czasu spędzamy na to, by rozstrzygnąć przyszłość, instead of trusting God because He knows what it is. zamiast zaufać Bogu, który wie lepiej, jak to ma być. So we need to let His light shine through our dark nights of our souls. Więc potrzebujemy, aby Jego światło błyszczało przez ciemność naszej duszy. Jesus gives us this great gift. He doesn't hold our past against us. Więc Jezus dał nam ten wspaniały dar. On That means nie utrzymuje naszej przeszłości, by działała wbrew nam. no matter what we've done, we're forgiven, Nieważne, co zrobiliśmy, to już jest wybaczone, and our new life in Him can help us to move forward. a nasze życie w Nim pozwala nam iść do przodu. Because Życie w Nim pozwala nam iść do przodu. there's some just paralyzed by something in our past. Ponieważ czasami jest coś z naszej przeszłości, co nas paraliżuje. Doing that prison ministry with Deacon Jerry, Więc kiedy chodziliśmy do więzienia z diakonem Jerrym, I had a great opportunity to work with a young man who was about 14 years old. miałem okazję do tego, by pracować też z 14-latkami, And we were doing ministry in a prison for teens, for youth. więc robiliśmy posługę w więzieniu dla młodych, dla nastolatków. And I had a young man who came every week to our Bible study and confirmation training. Więc ci młodzi przychodzili co tydzień na nasze studium biblijne i przygotowanie do bierzmowania. He always sat by himself, Więc ciągle mówili, never talked to anyone. ale nie mówcie tego nikomu. And as soon as we were finished, he asked the guards to take him back. I tak szybko jak skończyliśmy, ich ochroniarze brali ich z powrotem do celi. Most of the other guys stayed as long as they could, Większość chłopaków zostawało tak długo, jak potrzebowali, jak chcieli. not because they were that interested in what we were teaching, Nie dlatego, że byli zainteresowani nauczaniem, but because it was one of the few privileges that they had, ale dlatego, że to był jeden z niewielu przywilejów, które mieli. and they wanted to stretch the time out as long as they could. Więc chcieli ten czas rozciągnąć maksymalnie, jak się dało. This young man was the smallest of the men that were there. Więc ten młody chłopak był najmniejszym z tych, którzy tam byli. He was probably about this big, Był mniej więcej tak duży and he looked more like he was 10. i wyglądał na 10. And most of the time when he would come, he would have a black eye, Zawsze, kiedy przychodził, patrzyłem w jego czarne oczy, or you could tell that someone was hurting him. które mówiły, że coś go zraniło. But one week I did a lesson on forgiveness, Ale kiedy w jednym z tygodni mieliśmy lekcję o przebaczeniu, and he asked if he could stay after we were finished. czy może zostać, kiedy skończyliśmy. That's the first time he ever did that. I to był pierwszy raz, kiedy to zrobił. And he said, I powiedział, when he came to talk to me, kiedy przyszedł ze mną pogadać, do you actually believe that? I don't know how this he said crap. Did you actually believe that? Junk. The stuff that you were teaching me. czy ty naprawdę wierzysz w te śmieci, które tutaj mówisz? Do you actually believe that God could forgive anything you've ever done? Czy naprawdę wierzysz w to, że Bóg może przebaczyć wszystko, co zrobiłeś? And I said, I absolutely do. A ja mówię, tak, zdecydowanie tak. And he said, what if you burned down your grandmother's house? A co, jeśli spaliłeś dom swojej babci? Could God forgive you for that? Czy Bóg też ci to może wybaczyć? And I said, yes. A ja mu na to tak. He said, what if you burned down your grandmother's house and your grandmother was inside the house? A co, jeśli spaliłeś dom babci i babcię w środku?
Could God forgive you for that? Czy to Bóg może ci wybaczyć? Because that's why he was there. Bo to jest to, dlaczego tu jestem. Because when he got angry as a child, Ponieważ kiedy się zezłościł na babcię jako dziecko, he would play with matches and light fires. zaczął bawić się zapałkami i zapalił jej dom. And one day the fire got out of control and burned down the house, I kiedy ten ogień się wymknął, spalił dom, and his grandmother couldn't get out. a jego babcia nie mogła uciec. And it was the only person in his life that ever took care of him. She was the only person in his life that ever took care of him. A ona była jedyną osobą w jego życiu, która mogła się nim zająć. So his question, could God forgive that? I pytanie, czy Bóg mógł mu to wybaczyć? Absolutely, God can forgive that. Ja powiedziałem, tak, zdecydowanie Bóg może to wybaczyć. But he couldn't forgive himself for that. Ale on sobie nie umiał tego wybaczyć. So that's why we need to leave the past in the past. I to jest powód, dla którego potrzebujemy przeszłość zostawić w przeszłości. In order to live today in the Lord. Po to, by dzisiaj móc żyć w Panu. So what we need to do is leave that past. Więc to, co potrzebujemy zrobić, to zostawić tę przeszłość. And let go of all of our frustrations. I pozwolić, by wszystkie frustracje odeszły. Because our frustrations are really just our strong need to do things our way. Ponieważ nasze frustracje wynikają z potrzeby robienia rzeczy po swojemu. And refusing to accept our wheelchair in our life. I są efektem odrzucania naszego koła, naszego wózka inwalidzkiego w życiu. Because our baptismal identity is Christ. Naszym chrzcielną tożsamością jest Chrystus. So that's who we're called to be. I to jest to, do czego jesteśmy powołani. To have godly enthusiasm. By mieć Boży entuzjazm. And we're called to discern. I jesteśmy powołani, by to rozeznawać. So here's my closing challenge to all of you tonight. To takie zamykające wyzwanie dla każdego z was. Slow down. Zwolnij. Find some quiet time. Znajdź swój cichy czas. Turn off all the noise in the world. Wyłącz hałas świata, który wnosi w twoje życie. We sure have a lot of noise, don't we? Mamy dużo hałasu, nieprawdaż? Just turn it off. Wyłącz to. And then listen to that quiet voice. I posłuchaj tego cichego głosu, That gentle whisper from God który bardzo delikatnie szepcze Bóg, as he says, come, kiedy mówi przyjdź follow me, i chodź za mną do not be afraid. i nie obawiaj się. Amen. Amen. Maybe questions? Yes. Jeśli ktoś z was miałby jakieś pytanie, to teraz jest czas, kiedy można je zadać. They're having quiet time. Teraz chcecie mieć ten cichy czas, tak? That is good. W jakim okresie życia zdecydował oddać życie Bogu? There is a question. How old were you when you decided to give your life to Christ? 33. Miałem wtedy 33 lata. Czy jakoś potem była interakcja z tatą? How was interacted with your fathers then? Oh, this is tough question. There's another long story because To jest bardzo długa historia, part of that conversion ponieważ częścią tego nawrócenia included the forgiveness of my father. zawierała przebaczenie ojcu. Because when I was called to come back to the church, Ponieważ kiedy zostałem powołany do powrotu do kościoła, part of that częścią tego powołania whole year process of learning about the church to be prepared, był roczny cykl przygotowania. they asked me Wtedy zapytano mnie, a really hard question. to było bardzo trudne pytanie, They said, how can you stand before God and say yes jak możesz powiedzieć tak, stojąc przed Bogiem,
with bitterness in your heart for your father. Kiedy masz zgorzkniałe serce wobec swego ojca. Because how can you not forgive him? Jak możesz mu nie przebaczyć, Because we're called to forgive the way God forgives us. skoro jesteśmy powołani, by przebaczać tak, jak Bóg przebaczył nam. So that forgiveness of my father Więc to przebaczenie ojcu was the full abandonment of my old self. Więc to było takie pełne odrzucenie samolubności siebie samego. And that was a life-changing I experience. to było doświadczenie zmieniające życie. Not only changed my life, To moje życie, changed my family's ale life, także całą moją changed my dad's life. i zmieniło życie mojego taty. And my kids got a grandfather I wtedy moje dzieci odzyskały dziadka. that was the kind of man that I wish my father was to me. Ponieważ wtedy mój ojciec stał się takim, jakim chciałbym, żeby. So he got a second chance. Więc dostał drugą szansę I got a second chance. i ja dostałem drugą szansę. And they got something that they'll never forget. I dostaliśmy coś, czego nie zapominamy. And that's how God works in our life. To, co Bóg zrobił w moim życiu. I think that rest we can listen on weekend. Yeah? Yes. Jeżeli ktoś chciałby usłyszeć pełną historię, to Bill opowiada ją w trakcie weekendu. You look too tired to hear that whole story tonight. Wydaje mi się, że dzisiaj jesteście zbyt zmęczeni, by usłyszeć całą tą historię. Other questions? Może jakieś inne pytanie? Do you have any advice how not to be worried about the future? Zapytałem, czy jest jakaś rada, jak nie przejmować się przyszłością. I'm just going to give you something just to think about tonight. Zostawię wam coś, o czym możecie pomyśleć, And that'll be my answer to that i to question. będzie moja odpowiedź na to pytanie. If we really, really, really trust God, Jeżeli tak naprawdę ufamy Bogu, I mean, absolutely trust, to niech to będzie takie zupełne zaufanie. why are we worried about the future? Czemu martwimy się przyszłością? So worry about the future Martwienie się o przyszłość means that our faith needs to move an inch further. znaczy, że nasza wiara musi pójść do przodu. But we like to worry. Ale my lubimy się martwić. Ja, tak, dwie są na stoliku. Tak, there was a question if you have written any books. Yes, this one that I held up, some of this is in this book. Trochę z tych treści, które dzisiaj mówiłem, jest w tej książce. And I wrote, this is my second book. I wrote this book with my son Tą książkę napisałem razem z synem and my daughter. i z moją córką. And then there's the first book, so here, I don't have it up here. I think there's some back there. The first book, A pierwsza z tych książek, nie mam jej tutaj, ale tam na stoliku jest. in that is kind of the stories of my journey. I call it the journey from success to significance. To była opisana historia od sukcesu do znaczenia. And it was figuring out what mattered most in life, that kind of like the conversion to God from the world. I to jest historia o tym, w jaki sposób nawróciłem się od życia w świecie do życia w Bogu. But they're both written kind of in story form rather than as a textbook. So they're just stories, real stories, true Więc to są stories. naprawdę historie. To nie jest wykład i tekst taki naukowy. Więc to są And historie. I wrote that first book with my son A pierwszą z tych as książek well. napisałem razem z synem. And there's two other books not in Polish, Są jeszcze dwie książki, których nie przetłumaczyliście, but I wrote those more for my business. ale tamte książki bardziej dotyczą biznesu. We should? The next two, the turnaround, and I don't know if I've ever even shown you those, but Maybe. they're really more from my experience in business. Więc są jeszcze dwie książki, które są bardziej biznesowymi książkami, które mówią o moim doświadczeniu biznesowym.
But these are more my experience in life. A to jest moje doświadczenie życia. Okay. A Thank you for being here. It's my great joy to have you guys come this late and hang around and stay. Więc to jest moje niesamowite doświadczenie, że przyszliście i zostaliście tu tak długo. When I started and said I was tired, A jak zaczynaliśmy, to wydawało mi się, że jesteście zmęczeni. now I'm not tired. Ale teraz jesteśmy wszyscy zmęczeni. And I didn't even have coffee. Nawet mieliśmy kawę. So I have proposal.